Cześć ocalali! Kontynuujmy dziś wyjaśnianie i zrobienie najdokładniejszego poradnika o wydarzeniu Nexus w State of Survival, jak to tylko możliwe. A więc lecimy z tematem. Dzień 4 wydarzenia Nexus w State of Survival. Najważniejszym celem na dzień 4 wydarzenia jest punkt kontrolny numer 2, który przejmujecie na takiej samej zasadzie jak punkt kontrolny numer 1. Skupienie się na tym punkcie kontrolnym jest kluczowe dla dalszego sukcesu waszej drużyny. Jeśli zastanawiacie się, co jest ważniejsze, obrona miasta numer 5 czy uderzenie na punkt kontrolny, odpowiedź brzmi punkt kontrolny za wszelką cenę. Możecie stracić miasto poziomu 5 i punkt kontrolny numer 1, a nadal będziecie mieć szansę na zdobycie miasta 7 poziomu. To zostało sprawdzone podczas meczu w zeszłym tygodniu, więc jest to pewna strategia. Jeżeli zdecydujecie się bronić miasta 5 poziomu, będziecie mieli możliwość przejmowania innych miast na poziomie 5, które graniczą z waszym miastem. Ważne jest, aby skupić się na miastach po waszej lewej i prawej stronie, czyli tych, które bezpośrednio stykają się kolorami z waszym miastem. Po przejęciu tych miast możecie kontynuować ekspansję tym szlakiem, chyba że ktoś inny przejął dane miasto i umieścił nad nim bańkę ochronną. W takim przypadku należy szukać innych możliwości ekspansji lub skoncentrować się na wzmocnieniu obrony kluczowych punktów. Wskazówki dodatkowe. Regularnie komunikujcie się z członkami drużyny, aby koordynować ataki i obronę. Zgrana drużyna ma większe szanse na sukces. Upewnijcie się, że zasoby są odpowiednio rozdzielane między obroną a atakami. Zrównoważone podejście jest kluczowe. Monitoring wrogów. Obserwujcie ruchy przeciwników, aby przewidzieć ich następne kroki i dostosować swoją strategię. Bądźcie gotowi na zmiany planów w zależności od sytuacji na polu bitwy. Elastyczność i szybka reakcja mogą przeważyć szale zwycięstwa na waszą korzyść. Dzień 5 jest najważniejszym dniem wydarzenia Nexus. Działania tego dnia mogą zadecydować o ostatecznym wyniku, dlatego każda decyzja musi być przemyślana i starannie wykonana. Cele główne to utrzymanie 2 punktów kontrolnych. Musicie skoncentrować się na utrzymaniu swoich 2 punktów kontrolnych. Punkty te są kluczowe, ponieważ zapewniają strategiczne przewagi i możliwości operacyjne w nadchodzących walkach. Organizujcie regularne patrole i obrony, aby upewnić się, że wrogowie nie przejmą kontroli nad tymi punktami. Cel główny numer 2 to przejęcie miasta 7 poziomu. Miasto level 7 jest kolejnym kluczowym celem. Kontrola nad tym miastem może dać wam przewagę w zasobach i strategicznych pozycjach. Skoncentrujcie swoje siły na jednoczesnym ataku na miasto 7 poziomu, aby zminimalizować ryzyko kontrataków przeciwników. Punkty kontrolne są najważniejsze 5 dnia walki, ponieważ następnego dnia będą wyłączone. Oznacza to, że obszary, które zajmiecie w 5 dzień, staną się stałymi bazami operacyjnymi, z których będziecie walczyć przez resztę wydarzenia. Ten dzień daje wam również możliwość strategicznego odcięcia przeciwników od centrum, przejmując ich punkty kontrolne 2 poziomu. Jeśli uda wam się przejąć punkty kontrolne przeciwników, nie będą oni mogli pojawić się na Nexusie. To strategicznie osłabi ich pozycje i możliwości ofensywne. Skoncentrujcie swoje ataki na najsłabszych punktach obrony przeciwników, aby maksymalizować szanse powodzenia. Bez obecności przeciwników, po odcięciu ich przez przejęcie punktów kontrolnych, sprawi, że miasto 7 poziomu będzie całkowicie wasze, co daje wam pełną kontrolę nad tym strategicznie ważnym obszarem. Upewnijcie się, że miasto jest dobrze bronione, aby zapobiec ewentualnym kontratakom wrogów. Teleportujcie się wokoło, aby zająć jak najwięcej obszaru wokół niego. Powodzenia w bitwie, pamiętajcie o swoich celach i bądźcie gotowi do walki do samego końca. Wasze działania zadecydują o losach waszej drużyny w wydarzeniu Nexus.